W czerwcu 2003 roku Polacy w ogólnonarodowym referendum opowiedzieli się za wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. W atmosferze entuzjazmu uznali, że jest ono historyczną szansą dla Polski. Dzisiaj, po 20 latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej, dysponujemy już na ten temat twardymi danymi. I dlatego w dzisiejszym filmie postanowiłem się nimi posłużyć i dokonać swoistego bilansu naszego dotychczasowego członkostwa w europejskiej wspólnocie. Czy ta wiedza nakazuje zorganizowanie nowego unijnego referendum? Odpowiedź zostawiamy widzom. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi, spółka akcyjna. Był sobotni poranek 7 czerwca 2003 roku. Miliony Polaków ruszyły wówczas do lokali wyborczych, aby wziąć udział w dwudniowym referendum. Miało ono zadecydować o tym, czy wynegocjowany już traktat akcesyjny w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zostanie ostatecznie ratyfikowany przez nasz kraj. Pytanie, na jakie musieli odpowiedzieć w tym referendum, było proste. Czy wyraża pan, pani zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Ponieważ polskie władze obawiały się niskiej frekwencji w tym referendum, zdecydowały, że będzie ono trwało 2 dni, 7 i 8 czerwca. Gdyby bowiem udział w referendum wzięła mniej niż połowa wszystkich uprawnionych do głosowania, byłoby ono nieważne, a na to polskie władze nie mogły sobie pozwolić. W grę wchodził bowiem nasz międzynarodowy wizerunek. Zanim jednak doszło do tego referendum, polskie władze robiły co mogły, aby nie ziścił się taki właśnie scenariusz. Epatowały Polaków perspektywą historycznej szansy dla naszego kraju, jeśli w referendum opowiedzą się za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. I jak się okazało, te obawy nie były wcale bezpodstawne. Wieczorem 7 czerwca premier Leszek Miller, zaniepokojony doniesieniami o niskiej frekwencji w referendum, zadzwonił do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Miller zakomunikował Kwaśniewskiemu, że frekwencja po pierwszym dniu głosowania wynosi zaledwie 18%, po czym skwitował ten fakt słowami: coś musimy zrobić, może byś wystąpił z orędziem. W odpowiedzi na to Kwaśniewski odparł, że jeśli tak zrobi, złamie ciszę wyborczą. Ostatecznie obaj politycy uzgodnili, że aby podbić frekwencję wyborczą, znane w Polsce osoby będą zachęcały Polaków do udziału w referendum. I tak rzeczywiście się stało. Drugi dzień pod względem frekwencji wyborczej okazał się znacznie lepszy od pierwszego. Według oficjalnego komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej w referendum udział wzięło prawie 56% wszystkich uprawnionych do głosowania. Za przystąpieniem do Unii zagłosowało ponad 77%, a przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jedynie 22%. Tak czy inaczej, wyniki tego referendum były już dla polskich władz wiążące. W rezultacie tego 23 lipca 2003 roku prezydent Kwaśniewski ratyfikował wynegocjowany traktat akcesyjny, a to oznaczało, że z dniem 1 maja 2004 roku Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Gdy wreszcie nadszedł ten dzień, entuzjazm w kraju był ogromny. Miliony Polaków miały nadzieję, że
przynależność do Unii Europejskiej otworzy przed nami zupełnie nowe szanse. Po przeszło 20 latach entuzjazm z powodu naszego członkostwa w Unii Europejskiej już minął. Unia jest dzisiaj zupełnie inną organizacją od tej, do której wstępowaliśmy w 2004 roku. Polska również się od tamtego czasu zmieniła. Polacy podzielili się dzisiaj na dwie grupy. Jedna z nich jeszcze mocniej obstaje za Unią, a druga grupa składa się z tych, którzy coraz bardziej podchodzą do niej sceptycznie. Ta pierwsza grupa podnosi, że członkostwo w Unii to swoboda podróżowania po niej i fundusze, które płyną do nas z Brukseli, dzięki którym powstają różne inwestycje. Pierwsza z tych rzeczy, czyli swoboda podróżowania, wiąże się jednak z układem z Schengen, a nie z tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Druga z tych rzeczy, czyli rzekomo bezzwrotne unijne fundusze, to tylko jedna strona medalu. Druga strona jest już znacznie mniej korzystna dla Polski. Z kolei grupa złożona ze sceptyków podnosi, że jako członek Unii Europejskiej Polska coraz bardziej traci swoją suwerenność, bo Bruksela, wbrew przyjętym traktatom, narzuca nam swoje decyzje i do tego jeszcze grozi nam sankcjami w przypadku ich złamania. W argumentach zwolenników naszego członkostwa w Unii i jego przeciwników zawsze było sporo propagandowych tez i emocji. Warto zatem spojrzeć chłodno na dotychczasowe rezultaty naszego członkostwa w Unii Europejskiej, posługując się faktami i liczbami. Pomocna w tym zakresie jest książka Tomasza Cukiernika, polskiego prawnika i ekonomisty. Autor zebrał w niej wiele potrzebnych w tym zakresie faktów i danych. Spróbujmy zatem się im przyjrzeć. Jak powszechnie wiadomo, członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się z finansami. Z jednej strony Polska co roku musi uiszczać składkę członkowską do Brukseli. Z drugiej strony, jako członek Unii Europejskiej otrzymuje środki z europejskich funduszy. W przypadku naszych składek członkowskich do końca roku 2023, czyli prawie 20 lat, zapłaciliśmy Brukseli ponad 83 miliardy euro. Z kolei z Brukseli w tym samym okresie, czyli do roku 2023, otrzymaliśmy fundusze w wysokości ponad 245 miliardów euro. Na plus nasze saldo wyniosło więc w tym okresie prawie 162 miliardy euro. Problem jednak w tym, że te dane nie uwzględniają kosztów, które poniosła polska gospodarka z tytułu absorpcji tych funduszy. Konkretnie jest to związane z rozrostem biurokracji na dystrybucję tych funduszy, a także tym, że każda inwestycja ze środków unijnych nie jest w całości z nich finansowana i wymaga wkładu własnego. Ten ostatni najczęściej jest kredytem bankowym, a to bardzo szybko powoduje jej zadłużenie. O tym, że tak jest, przekonały się polskie samorządy, których zadłużenie z tego właśnie tytułu wzrosło w latach 2003-2023 z prawie 17 miliardów złotych do ponad 91 miliardów złotych, czyli aż 450%. A to oznacza, że w praktyce unijne fundusze prowokują polskie podmioty do ponadnormatywnego zadłużania się. Drugim ważnym aspektem naszych relacji z Unią Europejską jest wymiana handlowa. Otóż nasz eksport do Unii w latach 2003-2023
wzrósł o prawie 606%. Z kolei nasz import w tym okresie wzrósł o 481%. Dla porównania, nasz eksport do krajów pozaunijnych w tym samym okresie wzrósł aż o 777%, a nasz import z tych krajów wzrósł o 636%. Istotną okolicznością naszej wymiany handlowej jest to, że gdy dotyczy ona Unii Europejskiej, to korzystamy w jej trakcie z teoretycznie uprzywilejowanej pozycji, jaką daje nam status członka. Z kolei w przypadku naszej wymiany handlowej z krajami pozaunijnymi z takiej pozycji nie możemy korzystać, bo jej nie mamy. Jednak pomimo tych diametralnie różnych pozycji, nasza wymiana handlowa z krajami pozaunijnymi rosła we wspomnianym okresie szybciej niż nasza wymiana handlowa z krajami unijnymi. Mało tego, okazuje się również, że ogólna wymiana handlowa Polski rosła szybciej przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej niż po jej wstąpieniu do niej. Patrząc na dane, jakie podaje Główny Urząd Statystyczny, okazuje się bowiem, że w ciągu 10 lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła ona aż o 317%, a w ciągu pierwszych 10 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej tylko o 177%. Przyczyn spowolnienia wymiany handlowej Polski po jej wstąpieniu do Unii Europejskiej jest na pewno wiele, ale jedną z najważniejszych jest obwarowanie jej zbyt wieloma regulacjami wymuszonymi przez Brukselę. Te regulacje to między innymi konieczność uzyskania certyfikatów, rejestry zagranicznych zleceniobiorców, czy też agresywne kontrole różnych inspekcji i służb skarbowych. Przykładem tego może być polska branża transportowa, dynamicznie rozwijająca się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Bruksela, widząc to, wprowadziła cały szereg przepisów, które mają na celu ograniczenie przewagi konkurencyjnej polskich firm transportowych nad firmami transportowymi z krajów tzw. Starej Unii. Jednym z takich przepisów była dyrektywa o pracownikach delegowanych, która nakazała polskim firmom, aby stawki pracownicze wynosiły tyle samo, co stawka lokalna. W konsekwencji stawki polskich kierowców z branży transportowej musiały wzrosnąć do poziomu stawek krajów, do których wozili swoje towary. To w oczywisty sposób zwiększyło koszty polskich firm transportowych i ograniczyło ich konkurencyjność na europejskim rynku. Gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, wielu z nas miało nadzieję na nowe inwestycje w Polsce, które rozruszają naszą gospodarkę. Czy tak rzeczywiście się stało? Zacznijmy od tego, że ogólna wartość inwestycji w Polsce wzrosła ze 120 miliardów złotych w 2004 roku do 500 miliardów złotych w 2022 roku. Ale w relacji do polskiego PKB nie rosły one już tak szybko przez cały ten czas. W latach 1995-2003, czyli w okresie poprzedzającym nasze wstąpienie do Unii Europejskiej, inwestycje średniorocznie stanowiły prawie 21% polskiego PKB. Natomiast w latach 2004-2023, gdy byliśmy już członkiem Unii Europejskiej, stanowiły one tylko 19% naszego PKB. W latach 1998-2000 stanowiły one nawet 24% naszego PKB, a więc nie były one związane z unijnymi dotacjami. Polska po ponad 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej stała się gospodarką całkowicie uzależnioną od kapitału zagranicznego. To w głównej mierze efekt ekspansji gospodarczej Brukseli, która używa kapitału do opanowania gospodarek krajów członkowskich.
Kolejny aspekt związany z naszym członkostwem w Unii Europejskiej to drenaż pieniędzy z naszego kraju. W istocie to problem wszystkich środkowoeuropejskich krajów, które wstąpiły do Unii w tym samym czasie co Polska. Na ten problem zwróciła uwagę rumuńska europosłanka Clotilde Armand, powołując się na dane w tym zakresie opracowane przez francuskiego ekonomistę i noblistę Thomasa Piketty. Wynika z nich to, że w ramach Unii Europejskiej znacznie więcej pieniędzy przepływa dzisiaj ze wschodu na zachód niż w odwrotnym kierunku. Polska, podobnie jak inne środkowoeuropejskie kraje członkowskie, jest więc dzisiaj drenowana z pieniędzy. Mechanizmów tego drenażu jest wiele. Przykładem tego mogą być duńskie firmy z branży budowlanej działające w Polsce, które posiadają w naszym kraju swoje spółki córki. Otóż towar wyprodukowany w spółce córce w Polsce zostaje zafakturowany z symbolicznym zyskiem do spółki matki w Danii. Spółka matka w Danii dolicza koszty swojej działalności oraz bardzo wysoki zysk, niekiedy stanowiący 40% ceny zakupu z polskiej spółki córki, a następnie eksportuje towar do kraju konsumenta. W wyniku takiego zabiegu w naszym kraju pozostaje bardzo niewielka wartość dodana i niewielki zysk, a większość trafia do Danii jako kraju, w którym siedzibę główną ma ta firma. To właśnie dlatego średnie zyski skonsolidowane spółek matek tych koncernów wynoszą w Danii 18%, a ich spółek córek w Polsce zaledwie 3%. Ta 15% różnica to w dużym uproszczeniu danina, jaką płaci polski konsument za bogactwo Duńczyka. Kolejnym ważnym aspektem bilansu naszego członkostwa w Unii Europejskiej jest szybko rosnący deficyt i zadłużenie. Sam deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł z 341 miliardów złotych w roku 2003 do 1,1 biliona złotych w roku 2022. Na koniec 2026 roku może on sięgnąć nawet 2,5 biliona złotych. Rosną również koszty obsługi zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych. O ile w 2021 roku sięgały one 29 miliardów złotych, o tyle w roku 2024 sięgnęły już 105 miliardów złotych. Wzrost zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych to efekt absorpcji unijnych dotacji, które prowokowały do zaciągania kredytów na tzw. wkład własny, co szczególnie wyraźnie widać w przypadku polskich samorządów. Rośnie także zadłużenie zagraniczne Polski, zarówno to publiczne, jak i to prywatne. O ile w 2003 roku wynosiło ono 374 miliardy złotych, o tyle na koniec roku 2024 wyniosło ono już 1630 miliardów złotych, czyli wzrosło w tym okresie aż czterokrotnie. Kolejnym ważnym aspektem bilansu członkowskiego Polski w Unii Europejskiej jest wzrost cen spowodowany między innymi unijnymi regulacjami. W latach 2004-2023 cena gazu wzrosła 3,5-krotnie. Cena energii elektrycznej we wspomnianym okresie wzrosła z 40 groszy do ponad 80 groszy za kilowatogodzinę, co przy uwzględnieniu opłat dystrybucyjnych oznacza wzrost o prawie 105%. Prognozuje się nawet, że w ciągu kilku następnych lat, w konsekwencji dalszego forsowania przez instytucje unijne ideologii Zielonego Ładu, przeciętne polskie gospodarstwo domowe zapłaci za energię elektryczną o niemal 700 zł więcej. To efekt wdrażania i realizowania przez Polskę
unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, która wymusza na nas wdrożenie kosztogennych regulacji i kupowanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co z kolei powoduje znaczący wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej. W czasie naszego członkostwa w Unii Europejskiej wzrosły także o ponad 100% ceny wody i odprowadzania ścieków. To również w dużej mierze efekt implementowania przez Polskę unijnej polityki w tym zakresie. Wzrosły również ceny nieruchomości w Polsce. O ile cena metra kwadratowego w 2004 roku wynosiła jeszcze 2412 zł, to w roku 2024 sięgnęła już 6422 zł. Ten wzrost również był wynikiem naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ponieważ ceny nieruchomości windowane są przez osoby i firmy zagraniczne, które hurtowo wykupują u nas nawet całe nowe bloki. Wzrosły również ceny wielu towarów i produktów, zwłaszcza importowanych. Pomimo podjętych działań nie byliśmy nawet w stanie wynegocjować ich jednolitego standardu dla wszystkich krajów członkowskich. W rezultacie tego zachodni producenci produkują je dalej w dwóch standardach. Bogatszym i tańszym dla krajów tzw. starej Unii i uboższym i droższym dla krajów tzw. nowej Unii, wśród których jest przecież Polska. To eksterminacja polskiego konsumenta. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało również degradację naszego rolnictwa. Od początku naszej obecności w Unii Europejskiej istniała duża dysproporcja w unijnych dopłatach dla rolnictwa. Stawka płatności bezpośrednich w odniesieniu do hektara gruntów rolnych jest w Polsce od 100 do 200% niższa niż w krajach zachodnich. Pomimo podjętych prób zrównania stawek płatności bezpośrednich dla rolników we wszystkich unijnych krajach, nie udało się tego wdrożyć w życie, a to uniemożliwia polskim rolnikom konkurowanie na rynku. Jeszcze większym problemem od nierówności unijnych dopłat są dotacje do rolnictwa z budżetów krajowych. W Polsce są one minimalne, na Zachodzie olbrzymie. To również uniemożliwia polskim rolnikom konkurencję na unijnym rynku. Tak czy inaczej, polski rolnik po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej stał się zakładnikiem unijnego systemu i jego instytucji, które nieustannie go kontrolują i narzucają mu swoje warunki. Jednym z nich było zwiększenie ilości używanych przez niego nawozów. Zgodnie z unijnymi regulacjami polscy rolnicy musieli zwiększyć ilość używanych nawozów z 99 kg na hektar w latach 2003-2004 do 131 kg na hektar w latach 2019-2020. Takich regulacji polski rolnik musiał wdrożyć znacznie więcej, co znacząco podniosło ogólne koszty jego gospodarowania. Wzrosły też ceny ziemi rolnej w Polsce i to aż 10-krotnie w odniesieniu do 1 hektara. Głównie dlatego, że znalazła ona wielu nabywców z innych unijnych krajów. W rezultacie zaprowadzenia unijnego systemu nastąpiło radykalne zmniejszenie się liczby gospodarstw rolnych w Polsce. Tak czy inaczej, fakty te mówią o systematycznym kurczeniu się sektora polskiego rolnictwa. Nie ulega wątpliwości, że należymy do organizacji scentralizowanej, zbiurokratyzowanej, przeregulowanej i bardzo kosztownej. Liczba unijnych urzędników to dzisiaj ponad 60 000 osób, a roczny koszt działalności tego biurokratycznego potwora to prawie 120 miliardów euro. Samo przenoszenie
obrad Parlamentu Europejskiego z Brukseli do Strasburga raz w miesiącu kosztuje około 120 milionów euro rocznie. Nadmiar regulacji prawnych, niekiedy absurdalnych, które są owocem pracy tysięcy brukselskich urzędników, stanowi czynnik hamujący rozwój krajów członkowskich. W Unii Europejskiej istnieje dzisiaj ponad 40 tysięcy aktów prawnych oraz ponad 15 tysięcy wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tego dochodzi prawie 17 tysięcy aktów niewiążących w postaci rekomendacji, komunikatów, różnych norm i standardów jednolitego rynku. Te wszystkie regulacje są czynnikiem, który hamuje rozwój Polski. Są one też bardzo kosztowne. Eksperci szacują nawet, że kosztują one Polskę co najmniej 6% PKB, a jeśli tak jest, to oznacza, że w ciągu całego okresu naszego członkostwa w Unii Europejskiej tylko z tego tytułu straciliśmy jakieś ponad 2 biliony złotych. W świetle przedstawionych faktów i danych zachodzi więc pytanie, czy w takim razie Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy też ją opuścić? Opowiadając się za tym pierwszym rozwiązaniem, Polacy muszą mieć pewność, że pozostając dalej w Unii Europejskiej uda się ją radykalnie zreformować. Tak przynajmniej zaleca profesor Jacek Sariusz-Wolski, który przez prawie 20 lat ją bacznie obserwował jako eurodeputowany. Pytanie tylko, czy jest to dzisiaj możliwe, skoro nawet były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, który jest autorem raportu odnośnie postulowanych zmian w Unii Europejskiej, przestał w to wierzyć. W przypadku drugiego rozwiązania, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez nasz kraj, Polacy winni najpierw to przedyskutować, rozważając wszystkie korzyści, ale i wszystkie ryzyka związane z taką decyzją. I dopiero po tej dyskusji winni ostatecznie zadecydować o takim kroku. Najlepiej w ogólnonarodowym referendum. Tak samo prostym jak to, które odbyło się w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku. Składającym się tylko z jednego pytania. Czy jest pan, pani za opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej, czy przeciwko takiej decyzji? Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna.
Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.